Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznego japońskiego kima curry. Jest to taka właśnie wariacja japońska na temat indyjskiego curry. Wszystkie składniki oczywiście mam już przygotowane. Zajrzyjcie do opisu filmu, gdzie będziecie mieli podane wszystkie proporcje. Ja sobie przywiozłam z Japonii, z ostatniej podróży, taką już gotową bazę do sosu, ale oczywiście dzisiaj pokażę Wam, jak możemy przygotować to danie bez użycia właśnie takich kostek przyprawowych. Zaczniemy od rozgrzania oliwy z oliwek. Ja mam tutaj na patelni 4 łyżki oliwy z oliwek i dodaję sporą ilość białej cebuli pokrojonej w kostkę. Mam tutaj 2 cebule, takie większe. Dodaję też drobno pokrojoną marchew, 2 sztuki marchwi. Trochę mi zajęło pokrojenie tych wszystkich warzyw ręcznie, więc jak macie jakieś urządzenie w domu, które Was w tym wyręczy, no to jak najbardziej polecam tą opcję. I dla smaku i koloru dodam 1 zieloną paprykę, też w kosteczkę pokrojoną. I teraz niech się marchew, cebula i papryka obsmaża przez 2 minuty. Następnie przykryjemy i będziemy dusić do miękkości, ale teraz jeszcze 2 minuty bez przykrycia. Dodamy teraz szczyptę soli. Dokładnie trzeba przemieszać sól tutaj z warzywami. I przykrywamy i dusimy do miękkości. Minęło 10 minut. Warzywa już zmiękły ładnie. Są już takie, można powiedzieć, przezroczyste, widać po cebulce. I teraz pora dodać mięso. Mam tutaj pół kilograma mielonej wołowiny. Teraz trzeba dokładnie tutaj połączyć mięso z tymi już wcześniej przygotowanymi warzywkami. Starać się tak jak najbardziej rozdrobnić przy pomocy właśnie tej łyżki. Właśnie przed chwilą usłyszałam od męża, że pachnie ślicznie, więc jest dobrze. Ale kochani, tu jeszcze nie wylądowały przyprawy, które jeszcze tutaj zrobią dodatkowe cudowności. Będzie pięknie pachnieć, cudownie smakować. Dodaję starty imbir, 7 cm imbiru, 3 duże ząbki czosnku, przemieszamy. Kima curry to jest takie curry, można powiedzieć, ma taką inną nazwę, suche curry japońskie. Nie będzie tutaj bardzo dużej ilości sosu. To jest właśnie klucz, żeby to było takie mięso z przyprawami, nie w sosie. Tu mam na talerzyku przygotowane kolejne przyprawy. 1 łyżeczka ciemnego kakao, pół łyżeczki mielonego kuminu i 1 papryczka z nasionkami. Myślę, że ze zdobyciem tych przypraw nie będziecie mieli problemu. Kolejna szczypta soli.
Moi drodzy, curry nie może być bez dodatku curry. Ja mam tutaj japońskie curry w proszku. Obłędnie pachnie. Jeżeli macie możliwość kupienia takiej puszeczki, to na pewno będziecie zadowoleni z efektu. Na taką ilość składników dodam 3 łyżeczki curry. No, aromaty to już są obłędne. Przyda nam się też mirin. 1 łyżka. Ja tutaj nie będę odmierzać. Mam nadzieję, że nie chluśnie mi się. Nie wiadomo jaka ilość. Nie było tragedii. Udało się. Dodamy też ketchup. Ja mam tutaj publiczki. 4 łyżki. Jeśli lubicie inny ketchup niż publiczki, no to dajcie swój ulubiony. I będziemy dodawać też ten sos. Ja tu nie będę sobie łamać języka, bo ja, kochani, wymówić tego Worcestershire bez błędów nie potrafię. I będziemy dodawać 1 łyżkę. I sos sojowy. Około 2 łyżek. Biegam tutaj od jednego boku prądla do drugiego. Ale się opłaca. Teraz przykrywamy i zostawiamy na 15 minut. Oczywiście doglądajcie, żeby tam się nic nie przypalało. No i kochani, ryż mam już ugotowany, przygotowany. Używałam ryżu do sushi. Będzie najlepiej tutaj się komponował z kima curry. I sprawdźmy, co curry słychać. Słychać fajnie. Czuć jeszcze lepiej. Więc będziemy nakładać. I kochani, dodamy jeszcze jajko. Ja dzisiaj dodam jajeczko sadzone. Błagam, nie rozwal się jajeczko. O. I w takiej postaci mogę już zajadać. Możecie sobie dodać też takie jajeczko onsen tamago. Dla odważnych jest jeszcze taka wersja z surowym żółtkiem, ale jakoś tak nie mogę się jeszcze przekonać, żeby jeść surowe jajka w Polsce. Nie wiem, może jestem w błędzie, może nie, nie wiem, nie ryzykuję. Także kochani, kima curry jest już gotowe, gorące, pachnące. Ja jestem oczywiście bardzo głodna, więc już nie przedłużam. Serdecznie Was pozdrawiam, zapraszam Was do przygotowania tego dania. Zapraszam Was też do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania, no i oczywiście na mój Instagram Przygody Gabi. Żegnam się, ściskam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!